Witam wszystkich miłośników pomidorowych upraw. Pomidory są wymieniane wśród najzdrowszej żywności świata. Ta niskokaloryczna przekąska jest źródłem wielu składników odżywczych. Nic więc dziwnego, że pomidory są tak chętnie uprawiane w naszych ogrodach. Nawet jeśli masz niewiele miejsca, na przykład na balkonie, zachęcam Cię do podjęcia próby uprawy w doniczkach. Świetnie nadają się do tego pomidory koktajlowe. Dzisiaj wymienię kilka odmian. Powiem o tym, czym każda się charakteryzuje, jak smakuje i czy jest warta polecenia. Serdecznie zapraszam. Do uprawy w doniczkach świetnie nadaje się pomidor Aztek. Jest to odmiana karłowa, niska. Krzaczek dorasta zaledwie do około 30-40 cm. Jest więc naprawdę bardzo niski. Ma sztywne pędy, przez co pomidor nabiera ładnego wyglądu. Przy tej odmianie nie obrywamy liści ani wilków, chyba że widzimy, że coś z nimi się dzieje. To wtedy można jakiś urwać. Jeśli planujemy jego uprawę, wysiejmy go jak najwcześniej. Koniec lutego, początek marca. Ta odmiana rośnie wyjątkowo powoli. Zobaczcie, inne sadzonki równo z nimi wysiane są duże, a Aztek tyci. Od początku ma takie nietypowe liście, bardziej zwarte i tak ma przez cały okres uprawy. Bardzo podoba mi się odcień tych liści, ta zieleń jest taka bardzo soczysta. Krzaczek jest oblepiony owocami w kolorze żółtym. Są małe, okrągłe, trochę wyglądają jak mirabelki i wiecie co? Smak jakby podobny, niby słodki, ale jednocześnie lekko kwaśny. Tak wygląda w środku. Nie ma zbyt dużo nasion, są drobne, nie przeszkadzają w jedzeniu. Uważam, że ta odmiana świetnie nadaje się do uprawy na balkonie. Mały i obficie plonuje. Kolejna karłowa odmiana, ale wyższa, to maskotka. Osiąga wysokość 50-60 cm. Jego łodygi są wiotkie, przywiązywałam je do palika. Bardzo silnie się krzewi. I tak też prowadziłam tego pomidora w formie krzewu. Gdy widziałam, że robi się za gęsto, to oberwałam kilka liści, kilka łodyg. Ogólnie pozwalałam mu swobodnie się rozrastać. Maskotka to wczesna odmiana. Już w połowie lipca zbierałam pierwsze dojrzałe owoce. Małe, okrągłe, w kolorze czerwonym. Owoców na krzaczku jest sporo i ciągle ich przybywa. Pomidorek jest soczysty, słodko-kwaśny. Wadą jest to, że ma wyczuwalną skórkę. Niektórym może to przeszkadzać. Nasiona małe, liczne, niewyczuwalne podczas jedzenia. Tylko ta skórka, twardawa. Odmiana idealna do uprawy na balkonie w doniczce. Następna odmiana. Uprawiałam ją w tym roku po raz pierwszy. W komentarzach wiele osób polecało ją. Pokusiłam się o nią i nie żałuję. Jestem wręcz oczarowana malinowym kapturkiem. Owoce mają urokliwy, cylindryczny kształt w przepięknym różowo-malinowym kolorze. Są bardzo soczyste, smaczne, słodkie, skórka nie przeszkadza. Tak wyglądają w środku. Niewiele nasion, mięsiste, co jest wręcz nietypowe dla pomidora koktajlowego. Zaletą ich jest również to, że dojrzewają dość wcześnie. Na gronie jest dość sporo owoców.
Krzaczek dorasta do około 1,5 metra. Myślę, że malinowy kapturek to świetna propozycja na balkonową uprawę. Odmiany, o których teraz powiem, też można uprawiać w doniczce, ale one rosną wysoko, nawet do 2 metrów. Trzeba więc postarać się o konstrukcję, po której będą mogły się piąć. Zmienimy też nieco kolorystykę. Pomidorki koktajlowe w kolorze żółtym. Pierwsza odmiana w tonacji żółtej Citrus Grape, inaczej cytrynek groniasty. Cylindryczne, małe owoce. Piękne, długie grona. Na jednym jest naprawdę sporo owoców. Producent zapewnia, iż może być nawet 75 drobnych pomidorków w jednym gronie. Ja takiej ilości nie osiągnęłam. Jaki smak? Słodki, ale czy wyczuwa się nutkę cytryny? Jak już, to bardzo delikatnie, ale wygląda jak małe cytrynki. Bardzo dekoracyjny. Tak wygląda po przekrojeniu. Nasion nawet dość sporo, ale nie są wyczuwalne. Wszędzie znajdujemy informację, że jest to odmiana wczesna. Jednak z moich obserwacji wynika, że trzeba poczekać na niego nieco dłużej, ale za to bardzo długo plonuje i ciągle rośnie i wydaje owoce. Odmianą w kolorze żółtym jest też pomidor Perun. Ma jednak nieco inny kształt gruszki. Ta odmiana dojrzewa również nieco później. Jest moim zdaniem nieco słodsza i bardzo smaczna. Tak się prezentuje w przekroju. Skórka delikatna, niewyczuwalna. Rośnie bardzo wysoko, bardzo długo plonuje, nawet gdy temperatura spada. Owoce zbierałam jeszcze pod koniec października. Ich uprawę zatrzymują jedynie przymrozki. Podobną odmianą jest pomidor gruszkowy czerwony. Kupiłam go pod nazwą pomidory koktajlowe. Ktoś z Was podpowiedział, że jest to odmiana Radana. Całkiem możliwe. Jest to też pomidor o niekończącym się wzroście, odporny, tak jak poprzednik, zbierany do końca października. Po przekrojeniu wygląda równie podobnie. Wyjątkową odmianą jest pomidor Black Cherry. Bardzo urokliwe owoce w kolorze ciemnej wiśni. Smak wyborny, słodki. Zawsze się nim zachwycam. Jego wysokość chyba może sięgać nieba. Również plonuje bardzo długo. W środku mięsisty z niewielką ilością nasion, skórka delikatna, ma tendencję do pękania. Dojrzewa dość wcześnie. Wymieniłam 7 odmian pomidorów koktajlowych. Już tylko te odmiany tworzą bogatą kompozycję na talerzu. Gdy spożywa się je osobno, trudno wyczuć różnicę, ale gdy próbujemy jedne po drugich, wyczuwa się rozmaitość w smaku. Jest to prawdziwa uczta dla podniebienia. Już niedługo będziemy wybierać pomidory, które zagoszczą w naszych ogrodach w tym sezonie. Jakie odmiany byście Wy polecili? A co myślicie o tych wymienionych przeze mnie? A może spróbujecie uprawy w doniczkach na balkonie? Macie ogromny wybór w odmianach. Powodzenia i do następnego odcinka.